Witam, witam. Dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobiłam na szydełku emblemat Supermana. Może się on przydać do stroju karnawałowego bądź naszywka na sweter. Nie jest on idealny tak, jakby uszyć z materiału, ale myślę, że efekt końcowy jest całkiem zadowalający i mam nadzieję, że Wam się przyda. Użyłam tu szydełka numer 3 i włóczki akrylowo-poliesterowej. Za wzór posłużyła mi grafika, którą znalazłam na Pinterest. Tutaj ją pokazuję i według tego robiłam mój emblemat. Przedstawię to krok po kroku, rząd po rzędzie, w jaki sposób go wykonałam. Wspomnę tu jeszcze, zanim zaczniemy, o konkursie, który się zbliża, a również podziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze i kciuki w górę, do których zachęcam, jeżeli Ci się u mnie podoba. A teraz zaczynamy. Przerabiam kolorem czerwonym 27 oczek. Rząd pierwszy. Zaczynam od jednego oczka łańcuszka, to jest moje oczko brzegowe, rozszerzenie, czyli z jednego oczka 2 półsłupki, 24 półsłupki. Mała uwaga, oczko brzegowe i rozszerzenia czy redukcję zawsze robię na czerwono. I proponuję zatrzymać film, gdy się pojawiają napisy, by przerobić omawiany element. I redukcja na koniec. Odwracam rząd drugi, brzegowe i 27 półsłupków. Rząd trzeci, brzegowe, 3 oczka czerwone, z tym, że trzecie nie zakańczam, tu dołączam nowy kolor. W taki sposób. I przerabiam teraz 6 żółtych, mocując nitkę. Mocując czy maskując. Ja będę nazywała, że mocuję, czyli przerabiam je w sumie razem. Przy szóstym przeciągam i zmieniam nitkę. Nie obkręcam jej, tylko luźno przerabiam dalej, tak jak mi się układa. Nie obkręcam z żółtą nitką i przerabiam teraz 10 oczek czerwonych, mocując żółtą nitkę. Przy 10 zmieniam ponownie kolor, zakańczam żółtym i robię 6 żółtych z mocowaniem czerwonej. I przy 6 zmieniam na czerwony, przerabiam 1, ale tu już na końcu przy ostatnim nie muszę mocować, 1 i redukcję. Rząd czwarty, brzegowe, redukcja, czerwone,
i żółtych 4 i mocuję czerwoną nitkę. Na czerwono 4, mocuję żółtą, dwie żółte, pięć czerwonych, sześć żółtych, tu żółtą sobie zostawiam, czerwona, 2 półsłupki i rozszerzenie. Odwracam. To jest moja prawa strona, mimo że nitka tradycyjnie powinna być po prawej, gdy jest po prawej stronie, to ja mam odwrotnie. Jestem na prawej i przerabiam. Dalej rząd 5. Brzegowe 3 czerwone, dwa żółte. Jak widać, tą nitkę, która mi się tutaj ciągnie, staram się też umocować. Drugi, jeden czerwony. Tu najdziwniejsza rzecz jest, jak mam tylko jedno oczko, bo to jest przerobione moje jedno oczko. Nitka z poprzedniego i plus to, a zamykam już innym kolorem. 3 żółte. Sześć czerwonych. Trzy żółte. Cztery czerwone. Trzy żółte. I 3 czerwone. Przechodzę na lewą stronę. Rząd 6. Oczko brzegowe, 3 czerwone. Trzy żółte. Cztery czerwone. Dociągam nitkę, żeby tu nie było luzu. 3 żółte.
7 czerwonych, 2 żółte, 1 czerwony, 3 żółte, 2 zostawiam już żółtą nitkę, 2 czerwone, odwracam na prawą stronę, rząd 7, oczko brzegowe, 2 czerwone, 1 żółty, 5 czerwonych, 2 żółte, 6 czerwonych, 4 żółte, 3 czerwone, 3 żółte, 2 zostawiam nitkę i przerabiam samą czerwoną, 2 czerwone, odwracam, rząd 8 po lewej stronie. Nitki mają tu do siebie to, że bardzo często się i szybko się skręcają, więc je rozwijam co jakiś czas. Oczko brzegowe, 3 czerwone, 1 żółte, 4 czerwone, 4 żółte, 6 czerwonych, 3 żółte, 5 czerwonych, 1 żółte i na koniec bez żółtej nitki 1 czerwone i tu się wkuwam, robię 2 oczka z jednego, czyli rozszerzenie. Odwracam, prawa strona, rząd 9, oczko brzegowe, 10 czerwonych, raz, z tym, że tutaj już mocuję i żółte, 1 żółte, 7 czerwonych, 3 żółte,
4 czerwone, jeden żółty i zostawiam żółtą, przerabiam 3 czerwone. Odwracam, strona lewa, rząd 10, brzegowe, 7 czerwonych, tu zabieram żółtą ze sobą, 3 żółte, osiem czerwonych, jedna żółta, mocuję żółtą jeszcze przez 4 nitki dla następnego rzędu, a przerabiam 8 czerwonych. Tu zostawiam żółtą i na końcu robię redukcję. Odwracam, prawa strona, rząd 11, brzegowe, 4 czerwone, dwa żółte, z tym, że tutaj sobie też tą nitkę mocuję. Trzy czerwone, dwa żółte, siedem czerwonych, trzy żółte, i 7 czerwonych, żółtą sobie już zostawiam. Odwracam, rząd 12, oczko brzegowe, 7 czerwonych. Dwa żółte, sześć czerwonych, cztery żółte, dwa czerwone, trzy żółte, dwa czerwone i redukcja. Odwracam, rząd 13, strona prawa, brzegowe, redukcja, 1 czerwony, 1 żółty, 3 czerwone,
6 żółtych, 6 czerwonych, 1 żółty, zostawiam już żółty i robię teraz 7 czerwonych. Odwracam rząd 14 po lewej stronie. Oczko brzegowe, 6 czerwonych, 'Tu też mocuję tą nitkę, która mi się przewlekła, 2 żółte, 6 czerwonych, 6 żółtych, 6 czerwonych, z tym, że żółtą nitkę w tej chwili zostawiam. Odwracam rząd 15 brzegowe, redukcja na początku i 4 czerwone, 6 żółtych, 7 czerwonych, 'Jeżeli mam wiązanie nitek, to po prostu zostawiam po lewej stronie. Ja w tej chwili robię po prawej, więc ta nitka zostanie z tyłu, luźno wisząca, bez maskowania. 3 żółte, 'Zostawiam żółtą nitkę, 4 czerwone. Odwracam rząd 16, oczko brzegowe, 3 czerwone, 'Tu jak widać przeciągnęła mi się nitka, 3 żółte, ale właśnie będę ją wrabiać, mimo że to jest na lewej stronie. To ją też mocuję. 7 czerwonych, 7 żółtych, 4 czerwone, żółtą nitkę zostawiam. Odwracam rząd 17, oczko brzegowe, redukcja, 2 czerwone, 'Jestem po prawej stronie, 7 żółtych, 8 czerwonych, 1 żółty,
Zostawiam żółty i przerabiam 5 czerwonych. Rząd 18, lewa strona, oczko brzegowe, 5 czerwonych. Jeden żółty. Siedem czerwonych. Siedem żółtych. Zostawiam żółty, 3 czerwone. Rząd 19 odwracam brzegowe, redukcja, jedno czerwone, osiem żółtych, zostawiam żółtą nitkę i przerabiam 12 czerwonych. Odwracam rząd 20, oczko brzegowe, 11 czerwonych, osiem żółtych, tu już nitkę sobie zostawiam żółtą, czerwone i redukcja. Odwracam rząd 21, brzegowe, redukcja, jeden czerwony, z tym, że tutaj sobie mocuję żółty, 7 żółtych, zostawiam żółty, przerabiam 11 czerwonych. Odwracam rząd 22, oczko brzegowe, 11 czerwonych, sześć żółtych, zostawiam żółty, jeden czerwony i redukcja. Zwracam na prawą stronę rząd 23, oczko brzegowe, redukcja, 3 czerwone, mocuję sobie żółtą nitkę, trzy żółte, zostawiam żółtą nitkę i przerabiam 9 czerwonych. I ostatnia redukcja. Rząd 24, oczko brzegowe, 10 czerwonych, dwa żółte, zostawiam żółtą nitkę, przerabiam 3 czerwone i redukcję. Odwracam rząd 25, oczko brzegowe,
redukcja i 14 czerwonych. Z tym, że będę mocować żółtą nitkę tutaj do wykorzystania w następnym rzędzie. Przy 11 sobie zostawiam. 14. Odwracam. Rząd 26. Brzegowe. 3 czerwone. Jeden żółty. Dziewięć czerwonych. I redukcja. Jak widać, mocowałam żółtą nitkę. Odwracam. Rząd 27. Brzegowe. Redukcja. Jeden czerwony. 8 żółtych. I 3 czerwone. Zostawiam już żółtą nitkę. Odwracam. Rząd 28. Brzegowe. 4 czerwone. Sześć żółtych. Odcinam nitkę żółtą, gdyż już jest koniec tego koloru. Dla zabezpieczenia będę mocować ją do końca rzędu, a przerabiam teraz jeszcze jeden czerwony i redukcję. Jeżeli za bardzo widać tę nitkę, to ją po prostu zostawię z lewej strony. O, w ten sposób. Rząd 29. Oczko brzegowe i same czerwone półsłupki. Dziesięć i ostatni redukcja. Rząd 30. Ostatni. Brzegowe. Redukcja. 7 półsłupków. I redukcja. Zakończam i obcinam nitkę. Na tym etapie mój emblemat wygląda w ten sposób. Po wydzierganiu obrobię teraz czarną nitką w koło. Zaczynam tutaj od miejsca, gdzie zakończyłam, bo będę od razu zabezpieczać tą nitkę. I przerabiam półsłupkami. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na narożniku robię 3. Raz, 2, 3 z jednego i dalej. Raz, 2, 26, 27, 28,
tu na szczycie ponownie 3, raz, 2, 3, tu sobie maskuję też tą nitkę, raz, 2, 3, 25, 26 i na rancie 3 z jednego, dalej, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu mam znowu narożnik, też przerabiam 3, dalej, raz, 2, 3, 4, 20, 21, 22 i tu mam narożnik, przerabiam jeszcze 2 do zakończenia. Tak wygląda obrobione. W tej chwili będę obszywać jeszcze kontury liter. Do wyszywania używam tępej igły do włóczki i według schematu będę wyszywać czarną otoczkę. Zacznę od dołu. Zabezpieczę sobie nitkę. W taki sposób. O. Teraz będę wyszywać ten trójkąt, ściegiem łańcuszka, jak widać, ścieg jest dosyć gruby. Tu mam narożnik. Przeszyję drugi raz, żeby wziąć zakręt i dalej. Pewnie sporo osób mnie skrytykuje za to, że tu wystaje czerwone, że to tak nie powinno być. Ale czy, jak to mówi mój tata, czy ktoś będzie z tego strzelał, że musi być aż tak wyprofilowane? Po wyszyciu wygląda tak. Oczywiście trochę nitek z tyłu. Ale po przeszyciu tego nie będzie widać. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli skorzystasz z tego wzoru, proszę daj znać w komentarzu lub na grupie facebookowej KK Handmade. A ja za dzisiaj dziękuję i zapraszam po więcej.